sobota, poranek, sprawdzamy wysokość chmur. Niestety na Bobotowie mają być na różnych wysokościach różne rzeczy. Na szczycie ma być dość czyściutko o godzinie 2, ale chmury są nisko. No i generalnie rano wstaję, a tu góry zniknęły. Jakby je gumką wymazali. Nie ma gór. Godzina 9, góry nadal zamazane. Liczymy na inwersję. Na to, że jak wyjdziemy na górę, chmury będą poniżej nas, no bo po prostu tak to wygląda, że są bardzo nisko te chmury. Zobaczymy. No to tak. Monika zaśmiała, że zacznę zdanie od no to tak. Wjechaliśmy w góry na tą naszą ulubioną drogę, a tu o dziwo jest bardziej kolorowo niebiesko niż tam na zewnątrz. Także z tego dnia coś jeszcze może być. Płetwa niestety jest zanurzona w chmurkach, w pierzynce. Tutaj ta lewa strona też jest pod pierzynką, ale słońce się przebija, kolorki są. Kurde, chyba będzie fajosko. Mam wrażenie, że będzie super. No to co, zaczynamy hike. Bobotow przed nami. My idziemy na ten czubek po lewej. O, wieje wiaterek. A nie, to chyba nie jest Bobotow. A może jest? Nie wiem. Nie pamiętam. Chyba nie. Chyba Bobotow jest w chmurach. Mało aut. 4 tylko. Tutaj jeden pan Chorwat. Pogadaliśmy sobie. Idzie jutro na Bobotow. A dzisiaj idzie się tylko przejść. Dobra. Ładna pogoda. No chyba puszczę ptaszka, bo takie ładne widoczki. Takie ładne widoczki. Ładnie tu jest. Przed nami tylko 2 osoby. Gdzieś tam widoczne na tym. Idziemy na tego czuba. O tam po prawej. O tego wysokiego. A w tle było to w kuk. Fajnie, że nie ma chmurek tutaj zajebiaszczo. Pierwszy przystaneczek na piwko, na wysokości, nieważne. Tu sobie siedzimy, patrzymy sobie na Bobotowa, ładnie chmurki się wokół niego kręcą. Tu fajny szczycik, na który można by sobie pohasać. No i na to idziemy, na tego czuba, o tu. Teraz będziemy musieli się wyrypać pod to. Wygląda dość tak, kurde, ostro, prawie że pionowo. Nie ma szlaku, nie jedziemy po szlaku, tylko po prostu trzeba się trzymać GPS-a, bo tutaj ścieżka jest zaznaczona, ale to nie jest szlak, jesteśmy w sumie poza szlakiem. No i zobaczymy, tam będzie pewnie następny na górze odpoczynek, zobaczymy co tam, jak tam wygląda dalej trasa i czy się w ogóle da, bo tam jest przez moment mega stromo chyba. No tak, sprawdzałem na mapie, tam musi być mega stromo. No a na tamtą stronę jest też ładnie. Szlak wygląda w ten sposób. Tak właściwie tego nie ma ścieżki. To jest droga za nami, a to jest droga przed nami. Jest opcja wyjścia jeszcze tam, 120 metrów mniej niż Bobotow. Wratni Wyrch, coś takiego. Alternatywa dla Bobotowa. A żeby dojść na Bobotow, trzeba tu wyrypać. Nie widzę szlaku, ale gdzieś tam. Ruszyliśmy dalej. Idziemy teraz Gołobożem, kawałek po płaskim. I tu za winklem będzie już w lewo do góry Rypanina. Widzieliśmy na dronie, że są tam takie kominy, po których trzeba będzie przejść. Troszkę będzie chyba elementów wspinaczkowych. No i wyglądało to dość ostro, stromo w sensie. A na górze jest polana. Zobaczymy jak to wygląda naprawdę, o ile tam dojdziemy. No dobra, nie będziemy go obchodzić, bo znaleźliśmy skrót. No tutaj można w miarę takimi dużymi schodami, jest gdzie złapać się, więc jest dość bezpiecznie. Wyrypiemy tu do góry zamiast obchodzić cały ten pagór, a tam Bobotów ładny.
Na razie łapiemy oddech, bo jest tu stromo mocno. Czunia już zaczęła. Generalnie taki freestyle, trzeba się wspierać rękami i iść po tych... Tu jest spinaczka. To jest większe niż 45 stopni. Kinia mówi, że za stromo. Dobra, przeszliśmy. Ale była delikatna paniczka. Taka wspinaczka po prostu. Kąt większy niż, nie wiem, 60 stopni. 4 łapami. Jesteśmy na trawce, wychodzimy na trochę równiejsze i szukamy tych kominów. Gdzieś tam. Doszliśmy do komina. Komin wygląda o tak. To może być nasz ostatni komin w życiu. Nie widać go dobrze, ale nie ma tam chyba dużej wspinaczki. Nie, skąd? Jest dość płasko, przynajmniej to co widzę. Strasznie stromo. I każdy metr po prostu tak zużywa energię, że hej. Włazimy do komina. Dobra, Mączunia już na górze. Myślałem, że tutaj trzeba być jakoś wspinaczkować, a tu obok jest fajna opcja. No, przejdziesz metr i dyszysz. Dobra, są kopczyki. Tu jest jeden. Tam widzę drugi. Czyli idziemy dobrze, no ale to była jedyna opcja, którędy można tędy iść, tutaj iść. Po prostu, no tu się nie da. Każdy krok to minus 100 energii. Strasznie stromo. O, taka jest stromość. 45 stopni. Ty, mam telefon przechylony. O tak, teraz poziomica jest. Prawie 45 stopni. Kurde, no niby po tej łące. Ale ciężko. 50 metrów zostało. A bardzo ciężko jest. Tam ładny widoczek. Odsuniły się trochę chmury. No. Sedlena Greda, czyli o tamten wierzchołek. Właśnie zauważyła Monika, że stado kozic idzie. I to tak dużo ich jest. Tu sobie biegają. Tam już kilka wybiegło do góry. Ty, a to są na pewno kozice? A ja wiem, co to jest. Kozice, no. Raczej nie króliki. Cała rodzinka. Tak, jeszcze.
doszliśmy na szczyt. Nie pamiętam, jak się nazywała ta góra. Ma 2 wierzchołki, jesteśmy na jednym z nich. Drugi był tam, o ten. Ale nie da się na niego wejść. Znaczy da się, ale kurde, strach trochę. Tam jest taki kawałeczek, kurde. O, tu ta granióweczka jest tak naprawdę w lewo, w prawo. W razie czego, no i po co taki niepotrzebny stresik. Ale da się jakby, co to, na to można wejść. My jesteśmy na tym drugim wierzchołku, bo są tu 2 wierzchołki. Tutaj piwerko, tu mamy lufę, przepaść. O taka. Nie widać tego tak. Tam jest jeziorko daleko. Chmury znowu trochę się fajnie rozsłoniły. Jest dobrze. Podoba mi się tu. Ładnie się teraz rozświetliło. Piękne kolory. Można zobaczyć na załączonym obrazku. No i tak siedzimy już, nie wiem, ze 2 godziny, nie? Nie, z półtora, może z godziny. Ale po prostu to, co rano było zapaskudzone, też teraz bardzo ładne. Kontrastowe kolorki, słoneczko oświetla. Tam nawet te góry, które są daleko, zaczęły być widoczne. Ładna pogoda. A przypomnę, że jak wstałem i popatrzyłem przez okno, to góry były wymazane. Jakby ktoś je gumką wymazał po prostu. Tam jest Bobotow, tam cały czas chmurki dotykają szczytu. Tam ludzie jacyś... Dużo ludzi na Bobotowie generalnie. Co najmniej z 10 było widać. Małych kropeczek. No i tutaj jeszcze mamy widoczek na tą stronę. Na Prutaż, na którym kiedyś byliśmy. Prutaż to ta wielka góra. Oto. Spokojnie, zero wiatru. Fajowsko jest. Udała się pogoda, ale się cieszę. I na to jeszcze mieliśmy iść planinica, ona taka płaska na górze jest. Widać kosóweczki. A po tej stronie taka skała i tam widoczek na jeziorko. Z tej strony jakiego Boże, ile tych kamieni tu nas padało przez ostatnie 120 milionów lat. Aż Mączunia wstała zrobić zdjęcie. Tak się ładnie zrobiło. Ciepło, no. Słoneczko grzewa. Tak wygląda nasz kamp. Pierdolnik. Tutaj mamy taka mikrolówka. Lufiszcze, można powiedzieć. No i zaraz będziemy zwijać się chyba. No i tak, siedzimy już za 2 godzinki. No i zbieramy się powoli do zejścia w dół. Tam widać Biogradzką Gorę. Jakiś szczyt duży tam jest. Monika mówi, że mi pamięci w iPhone'ie zabraknie, bo tyle dzisiaj nagrywam. No i co, żegnamy się z widoczkiem. Schodzimy w dół. Monika już w połowie. Biorę kijeczki. Rozkładam i lecimy. Do zobaczenia, piękna góro. Do zobaczenia. Pa, pa. No dziwnie się schodzi tak w dół po trawce.
gdy taka stromizna i tutaj krawędzi nie widać. Jest takie wrażenie, że jakby się przewrócił człowiek, to leci do końca, a tam już po prostu spada w przepaść. Ale przyczepność jest. Zeszliśmy z najbardziej stromego. Jesteśmy już prawie na dole. Teren jest taki dość kruchy. Dobra, teraz patrzcie na to. Jest skała i sykulent se wyrósł na jakimś, na jakimś takim główienku na ziemi. Ale klimat. Zróbmy mu Można to zdjęcie. podnieść i wziąć. Włączył się kwietny bambinizm i przenieśliśmy go po prostu ze skały, no bo tu nie miałby szans rosnąć. Położyliśmy go na ziemi, tutaj obok innych sukulencików. Będzie miał ziomeczków swoich. Ale bambinizm. Dobra, idziemy dalej. W dół po Gołoborzu. 40 minut nam zeszło zejść, a wychodziliśmy łącznie 3 godziny. 3:15 pamiętam. 3:11 było na zegarku. Oj, tam byliśmy. Tam na czubeczku. Na jednym z 3, bo tam było chyba 3 czubeczki, z tego co pamiętam. Generalnie góra ma 2 wierzchołki, z czego jeden z tych wierzchołków miał 3 takie jakby podwierzchołki. Wiedziałam, że coś pogłasiam. Właśnie zapiszczała Monika. Co to jest? Jakiś husky? Kić, kić, kić. Ładny, ładny. Taki prawie ładny jak ja. Doszliśmy już do auta. Pies się mnie boi, kurde. Ciekawe, czemu się mnie bał. Łączenia poszło po jedzonko, a pies się mnie boi. Zobaczmy, czy mi zaufa, jak będę podchodził. Chodź. Kić, 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 kić. No chodź. No nie bój się. No głupi. Przecież ja chcę. Przecież ja jestem pełen miłości. Przecież ja jestem pełen miłości. Chodź, Jacek, da ci jedzonko. Chodź, kić, kić, kić. Chodź. Chodź, patrz jakie dobre. No chodź. No, już mnie lubisz? Nie. Jeszcze nie. Chodź. No chodź. Widzisz? Pyszne. Ja mogę głosić, tylko nie Jacek, pamiętaj o tym. Dobra, odszedłem trochę, cały ten pies napięty. No mnie się nie musisz bać, ja nie jestem Jackiem. No. Teraz jak cię chapnie, będziesz miała. Nie to jest bardzo fajny. Nie bój się. Nie chcę zje. Koniec dnia, jeszcze jasno. Jesteśmy już przy samochodzie, więc Dobry pies. jeszcze sobie na ławeczce posiedzimy. Tu są takie ławeczki przy drodze. Nic nie jeździ. On mnie pokochał. Pokochał cię? No to trzeba kupić bilet do samolotu. Za darmo go nie wpuszczą na pokład. Nawet taki milutki jest. Se rączki fajnie założył. Co za tak robi? Identycznie. Fajny jesteś, taki fajny. No. I mądry, bo ciebie nie lubi. No. Była teoria, że pies nie lubi czerwonego i dlatego ode mnie uciekał, więc Monika ubrała czerwone, poszła do niego. No a pies nie uciekł. Czyli nie o czerwony kolor chodzi. O, auto jedzie. Raz na jakiś czas coś przejeżdża po prostu.